Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Najgorszy rok od 48 lat. Przed nami nawrót czy odwrót? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście chciałbym wszystkim bardzo gorąco podziękować z całego serca za wzięcie udziału tak licznie w akcji naszej charytatywnej drugiej edycji programu Ace Market You dzieciom. Zebraliśmy ponad 10 tysięcy złotych, dokładnie 10 699 złotych. Za każdą złotówkę serdeczne podziękowania i Bóg zapłać oczywiście. I za parę dni będziemy tworzyć paczki i będziemy je rozwozić dla tych wszystkich, którzy potrzebują, by mieli normalne święta Bożego Narodzenia, żeby dzieci czuły przynajmniej namiastkę normalności i fajnych świąt Bożego Narodzenia. Jeszcze raz dziękuję bardzo i zaczynamy. Na samym początku informuję także, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform: X Station 5, XTB i z Bloomberga. Najgorszy rok od 48 lat. Przed nami nawrót czy odwrót? Jako że przed nami niezwykle interesujące wydarzenia w tym tygodniu i prawdopodobnie ustawią one końcówkę całego roku. Dlatego też warto się zastanowić cały czas i przygotować, co się może wydarzyć podczas sesji, które będą miały miejsce od jutra. Pamiętamy, że jutro mamy dane niezwykle istotne o inflacji CPI, inflacji konsumenckiej. Później w środę mamy decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych, później mamy decyzję ECB w sprawie stóp procentowych. No i gdy już minie piątek, prawdopodobnie zostanie już ustalone to, co się wydarzy w końcówce tego roku, jaki będzie kształt świec w całym roku, ponieważ później prawdopodobnie rynek już będzie się przygotowywał tylko pod to, żeby w miarę gładko zakończyć ten rok i już będziemy czuć atmosferę przedświąteczną, okołoświąteczną, zmienność będzie zanikała. Ale oczywiście przed nami nawrót czy powrót. Odnosi się to do zachowania indeksów giełdowych, które są na rozstajach. Wiele rynków jest na bardzo ważnych poziomach technicznych. Przede wszystkim ważnych poziomów o średnioterminowym, nawet długoterminowym znaczeniu, wynikających z przebiegu średnich kroczących. I rynek sobie właśnie odpowiada na pytanie, czy będzie nawrót czy powrót do tych tendencji, które były obserwowane w całym 2022 roku, czy też wybierzemy łamanie tych tendencji z dyskontowaniem optymistycznych scenariuszy na 2023 rok. Zaczynamy od rynku pieniężnego, ponieważ on jest kluczowy. Rynkowa stopa procentowa i w ogóle stopy procentowe to jest to, co teraz wprawia gospodarkę światową w tendencję do osłabienia gospodarczego. Globalne spowolnienie gospodarcze jest faktem, natomiast rynek się zastanawia, czy będziemy świadkami przekształcenia się osłabienia gospodarczego w recesję, czyli twarde lądowania amerykańskiej i światowej gospodarki, czy też będziemy świadkami miękkiego lądowania światowej i amerykańskiej gospodarki. I rynkowe stopy procentowe i rynek giełdowy musi to teraz wyceniać. Przede wszystkim zaczynamy od amerykańskich obligacji, a one, jak widzimy, zaczęły jednak rosnąć. Rentowności rosną, spodziewając się, że dane o inflacji mogą nie być aż tak optymistyczne, jak zakładają prognozy. To jest efekt tych danych, które poznaliśmy w piątek o inflacji producenckiej. Na następnym wykresie chciałbym pokazać, jak kształtują się dzisiaj o poranku rynkowe oczekiwania co do stóp procentowych, czyli implikowana stopa procentowa. I jak widać na tym wykresie, szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych jest przewidywany na drugi kwartał przyszłego roku, a rynkowa stopa procentowa teraz to jest 4,96%. Jak widzimy po tych danych o inflacji, zwiększyły się te oczekiwania o około 3 punkty bazowe. Kosmetycznie niewiele, ale jednak rynek jakby zaczął sygnalizować nam, że wierzy, że inflacja konsumencka także nie będzie aż tak optymistyczna, jak wcześniej zakładały prognozy, a to ma być negatywne dla ryzyka, jeżeli oczywiście tak się stanie. I takie wygląda na to, że jest nastawienie rynku co do przyszłych stóp procentowych. I jak widzimy przed środowym spotkaniem rynek wycenia 52 punkty bazowe podwyżki stóp procentowych, czyli wycenia, że będziemy świadkami podwyżki o 50 punktów bazowych za 2 dni stopy procentowej w Stanach Zjednoczonych. I to jest to, jak rynek
nastawia się, co się może wydarzyć w środę po Fedzie. I teraz następny wykres, tradycyjne podsumowanie po całym tygodniu, jakie jest pozycjonowanie dużych graczy na najważniejszych klasach aktywów i na najważniejszych instrumentach finansowych, gdzie były dodawane, a gdzie odejmowane pozycje, gdzie były zwiększane pozycje krótkie, gdzie były zwiększane pozycje długie netto. I wygląda na to, że poza meksykańską walutą największą długą pozycję dodawały duże fundusze do euro. Czyli tak jakby liczono się z tym, że euro-dolar pójdzie jednak w górę po tych danych, które poznamy jutro, po tych informacjach, które poznamy z Fedu i z Europejskiego Banku Centralnego. A co tutaj było najbardziej dodawane, jeżeli chodzi o krótkie pozycje? To widzimy, że waluty surowcowe są najbardziej sprzedawane. Były także dodawane krótkie pozycje do indeksu Standard & Poor's, były dodawane netto krótkie pozycje do złota, do ropy naftowej, więc to jest ciekawostka, która może sygnalizować dużą rozbieżność i oczywiście oczekiwania, że surowce będą w następnych dniach i tygodniach i na początku 2023 roku zaliczały negatywne wyniki, będą negatywnie performowały. Czy tak się stanie? Zobaczymy. To jest ciekawe, że fundusze dodają długie pozycje do euro, czyli do euro-dolara, licząc na to, że amerykański dolar będzie się osłabiał, ale równolegle dodają krótkie pozycje dla aktywów związanych z ryzykiem, ponieważ jest netto sprzedawany indeks giełdowy S&P i waluty surowcowe i w ogóle surowce. Także to jest coś interesującego, dlaczego występuje taka rozbieżność. I na następnym wykresie odpowiedź już na pytanie. Najgorszy rok od 48 lat, ponieważ pojawiła się statystyka, która pokazuje, ile w czasie roku było dni ze wzrostami, a ile dni ze spadkami. Okazuje się, że ten współczynnik, że ten wskaźnik jest najgorszy od 48 lat. To naprawdę widać na podstawie tego, jaka była historia zachowania indeksu S&P w całym 2022 roku. To nie był dobry rok dla indeksu giełdowego. Widzieliśmy, że od samego początku roku indeks był sypany i teraz oczywiście jest przez rynek kształtowana odpowiedź na pytanie, czy będzie dyskontowane spowolnienie gospodarcze w formie recesji, czy też spowolnienie gospodarcze będzie tylko miękkim lądowaniem. I od zachowania indeksu Standard & Poor's w rejonie 4050 punktów, 4200 punktów będzie to zależało. Jeżeli indeks giełdowy przejdzie przez tą strefę, będzie to sygnał, że dyskontujemy miękkie lądowanie amerykańskiej gospodarki, a jeżeli przejdziemy przez wsparcia i rynek ruszy do ostatnich minimów, to oczywiście byłby to sygnał, że dyskontujemy twarde lądowanie amerykańskiej gospodarki i recesję, a cały wzrost był tylko chwilowym odbiciem, które wygenerował mocne sygnały zachęcające do popytu na ryzyko. I oczywiście należy cały czas pamiętać o tej statystyce, która mówi, że czwarty kwartał to jest najlepszy kwartał do inwestowania na rynku akcji i jeżeli statystyka się potwierdzi, a jest na to bardzo duża szansa, to do końca tego roku będzie trwało wyciskanie wszystkich aktywów, tak żeby zakończyć rok na jak najwyższych poziomach, by fundusze inwestycyjne zanotowały jak najlepsze wyniki, pomimo tego, że cały rok był negatywny, bo były mocne spadki i obligacji, i rynków akcyjnych. Więc zadecydują o tym, o kształcie świec, zadecydują dane, które poznamy jutro oraz decyzje Fedu w sprawie stóp procentowych. To są teraz najważniejsze wydarzenia, które ukształtują to, co się wydarzy w końcówce 2022 roku na wszystkich klasach aktywów. Dzisiejsza sesja na Wall Street może być taka na przeczekanie, na doczekanie, ponieważ nie ma w ogóle danych makroekonomicznych. Rynek będzie pokazywał nam swój sentyment, natomiast w piątek w końcówce dnia doszło jednak do wyprzedaży, a to jest negatywna informacja. Nie udało się zbliżyć do poziomu psychologicznego 4000 punktów, więc kształt świecy tygodniowej raczej faworyzuje scenariusze prospadkowe i należy o tym pamiętać, ponieważ część rynku widzi jednak, że mamy odbicie od średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym.
No i to jest oczywiście negatywna informacja, ale dane mogą wszystko zmienić. Możemy znowu zaatakować te ostatnie maksima. Dlatego jeszcze nic nie jest przesądzone. Warto o tym pamiętać. Jeżeli popatrzymy na zachowanie giełd azjatyckich, na wszystkie rynki związane z ryzykiem, to one są oddalone od swoich najbliższych wsparć bardzo wyraźnie. A to jest moim zdaniem efekt zachowania amerykańskiego dolara. Jeżeli amerykański dolar będzie się dalej osłabiał, to główna siła globalnego kapitału będzie płynęła właśnie na rynki rozwijające się, na przykład na chińską giełdę, na przykład na polską giełdę, na polskie aktywa. No i myślę, że dzisiejsza sesja jest neutralna i jutrzejsza będzie bardzo podobna, aż oczywiście do danych makroekonomicznych, które będą w stanie wywołać nam impuls na euro-dolarze, czyli na amerykańskim dolarze i pośrednio później na wszystkich tych rynkach emerging markets, czyli na rynkach rozwijających się. Jeżeli popatrzymy na zachowanie indeksu giełdowego w Europie, to ono cały czas zachowuje się lepiej relatywnie niż Stany Zjednoczone. To pokazuje, że kapitał także z Wall Street szuka stopy zwrotu w Europie i te rynki zachowują się wyraźnie lepiej. Amerykański dolar, jak powiedziałem, konsoliduje się teraz w ważnym miejscu, a to ważne miejsce nie jest przypadkowe, ponieważ to jest właśnie miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna. Na amerykańskim dolarze, na indeksie wiemy, że równolegle były testowane te same ważne poziomy na indeksie Standard & Poor, czyli widzimy, że amerykański dolar jest na średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym, równolegle był indeks Standard & Poor. Te dwa główne rynki pokazują nam, że rynki generalnie w całości są w newralgicznym miejscu i wkrótce będzie musiała zapaść decyzja, czy dyskontujemy scenariusz optymistyczny dla całej światowej gospodarki, czy też scenariusz negatywny i jutrzejsze dane i decyzja Fedu pozwolą nam przybliżyć odpowiedź na to pytanie, czy tak się stanie. Sam euro-dolar, jak widzimy, ma ochotę cały czas na wzrosty. Poziom 1,06 jest niezwykle istotny. W całym tygodniu będzie punktem odniesienia, gdyby euro-dolar próbował rosnąć. Moim zdaniem jest cały czas bardzo duża szansa, że jednak będziemy próbować dalej kontynuować ruch do góry na głównej parze świata. Jeżeli amerykański dolar będzie się osłabiał, a rentowności jednak pójdą w dół amerykańskich obligacji, to prawdopodobnie czeka nas następna fala umocnienia jena japońskiego, przede wszystkim na parze dolar do jena. Na rynku ryzyka patrzymy także na zachowanie Bitcoina i to pomimo tego, że znacząca część inwestorów w ogóle nie inwestuje tutaj na tej kryptowalucie, ale moim zdaniem warto ją obserwować, ponieważ ona wzmacnia albo zmniejsza prawdopodobieństwa sukcesu inwestowania na rynku ryzyka. Zmienność jest bardzo skromna, niewielka. Rynek aż czeka na to, żeby wykonać następny impuls, a zanikająca zmienność zwiększa prawdopodobieństwo następnego impulsu. Warto o tym pamiętać. Utrzymanie poniżej poziomu 17 tysięcy dolarów jednak faworyzuje scenariusze prospadkowe. Rynek surowcowy. Warto zacząć od zapasów gazu w Europie. Widzimy, że trajektoria zapasów gazu w tym roku względem tego, co się działo w poprzednim roku, jest zdecydowanie bardzo optymistyczna. Spadek zapasów jest wyraźnie mniejszy niż miało to miejsce rok temu, a to sygnalizuje duże bezpieczeństwo i bez tego, żeby uchronić się przed negatywnymi zjawiskami dla obywateli Unii Europejskiej w sytuacji, kiedy doszłoby do wydarzeń klimatycznych niesprzyjających temu, żeby mieć na przykład ogrzewanie w naszych mieszkaniach. Dlatego też te zapasy są moim zdaniem dobrą wiadomością. Na następnym wykresie widzimy ceny gazu w Europie. Tutaj mamy lekką tendencję wzrostową, ale wygląda to tylko na nieśmiałą korektę, a nie jakiś impuls odwrócenia tendencji, którą obserwujemy od 5 ostatnich miesięcy. Moim zdaniem to jest dobra wiadomość. No i teraz równolegle obserwujemy zachowanie ceny złota, która jest także ściśle powiązana z amerykańskim dolarem i rentownościami. I myślę, że dzisiaj się niewiele wydarzy i będziemy spokojnie czekać na jutrzejszy werdykt, jaki będzie ruch na amerykańskim dolarze i rentownościach po danych
o inflacji. Jeszcze raz przypomnę, dane o inflacji. Im będzie niższa inflacja, tym lepiej dla rynków ryzyka i tym gorzej dla amerykańskiego dolara. W takiej sytuacji, jeżeli doszłoby do zmniejszenia dynamiki inflacji, to ruch wzrostowy na cenie złota będzie bardzo, bardzo prawdopodobny, łącznie z atakiem na opory $1830. Rynek ryzyka to przede wszystkim także miedź i sygnalizuje równolegle obserwować zachowanie ceny miedzi, gdy obserwujemy zachowanie indeksów giełdowych. Natomiast cena miedzi atakuje już swoje opory, czyli okolice linii szyi dwuletniej formacji szczytowej, czyli okolice $8650. Dla części rynku te wzrosty to jest tylko ruch powrotny, więc gdyby po danych, które poznamy jutro, doszło do przełamania poziomu 8650 punktów dolarów, to byłoby to wielka zachęta do tego, żeby dyskontować bardzo optymistyczny rozwój, scenariusz rozwoju wypadków w gospodarce i na giełdach papierów wartościowych w kolejnych dniach, tygodniach i miesiącach. Rynek surowcowy to także ropa naftowa. W tym wypadku obserwujemy dalsze spadki. Rynek ropy naftowej oddziela się od zachowania innych ważnych surowców, ale moim zdaniem najważniejsze wydarzenie jest takie, że w poprzednim tygodniu doszło do zamknięcia i to wyraźnego poniżej średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym. A to zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo, że w ogóle odwracamy tendencję na ropie naftowej w długim terminie. Amerykańska ropa naftowa atakuje już poziom $70 z dużą szansą na to, że przejdziemy niżej. Zachowanie ropy naftowej jest dobrym zwiastunem tego, co może się wydarzyć na inflacji konsumenckiej, którą poznamy jutro, i takie zachowanie naprawdę zwiększa prawdopodobieństwo, że ten odczyt, który będzie jutro poznany, będzie sprzyjał popytowi na ryzyko. I na koniec krajowe aktywa, które są bardzo spokojne, ponieważ czekamy na ustalenie tego, co się wydarzy na euro-dolarze po danych o inflacji, które poznamy jutro, i po Fedzie. I to właśnie te wydarzenia ustawią nam końcówkę roku na rynku złotego. Jak wiecie, drodzy Państwo, ja od wielu miesięcy jestem nastawiony zdecydowanie na umocnienie złotego, na umocnienie krajowej waluty, tak względem euro, jak i amerykańskiego dolara. Euro jest dokładnie na wsparciu 4,65, więc gdyby w kolejnych dniach doszło do przełamania tego poziomu, byłyby to sygnały naprawdę zachęcające do umocnienia krajowej waluty w średnim terminie. I analogicznie na dolar złotym, tylko że w tym wypadku zachowanie euro-dolara przyspiesza tendencję na dolar złotym i w sytuacji optymistycznej moim zdaniem dolar złoty będzie miał ogromne szanse przetestować poziom 4,30 jeszcze w tym roku i daje na to około 60-65% prawdopodobieństwa realizacji, że tak się właśnie stanie, więc jestem optymistą przed jutrzejszymi danymi o inflacji i przed Fedem. Spodziewam się, że polskie aktywa będą jednak kupowane, natomiast one także są na ważnych poziomach, ponieważ polskie obligacje, te 10-letnie, są na średniej 200-sesyjnej i dokładnie warszawski indeks WIG20 także jest na średniej 200-sesyjnej, więc widzimy wielką zbieżność globalnych aktywów. Amerykański dolar, indeks S&P są na swoich średnich 200-sesyjnych, warszawska giełda i polskie obligacje także są na średniej 200-sesyjnej. Wniosek jest taki, że rynki światowe są teraz w newralgicznym miejscu i będą musiały wybrać scenariusz, który będzie dyskontowała, który będzie realizowany przez gospodarkę światową, a dane makroekonomiczne pozwolą nam ocenić, czy będzie nawrót, czy też odwrót od aktywów ryzykownych, od ważnych poziomów technicznych, więc przed nami pasjonujące dni, być może z wyjątkiem tego dzisiejszego i być może znaczącej części jutrzejszego, gdzie będą przygotowania pod te niezwykle istotne wydarzenia makroekonomiczne w skali globalnej. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście
Zachęcam do tego, żeby tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji grudniowej, do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i do zobaczenia, do usłyszenia.